Cześć wszystkim. Afryka, Zambia. Jestem już za połową trasy w Zambii. Dzień 211. Nieźle te dni lecą. Kilometry lecą jeszcze szybciej. Droga główna, która jest zaraz po mojej lewej, jest bardzo mocno uczęszczana przez samochody. Jest duży trafik. Bardzo dużo aut ciężarowych. Wyprzedzają się jeden za drugim i brak pobocza. Droga jest bardzo wąska i jest naprawdę niebezpiecznie. Przede wszystkim dlatego, że nie ma pobocza, nie mam nawet gdzie uciec. Na szczęście, jak widzicie, idę drogą szutrową. Jest ona równoległa do drogi głównej. Nie jest zła, chociaż są czasami kałuże. Jest trochę nierówna, ale całkiem nieźle się idzie. Jest godzina 9:06. Ja mam zrobione 10 km, a zostało mi do noclegu jeszcze 11, 16, bo jest w sumie 26 km do następnej szkoły. Szkoły są najlepszym rozwiązaniem na nocleg, tym bardziej w porze deszczowej, bo zawsze jest kawałek dachu, gdzie można się schować z namiotem i nie mieć namiotu mokrego. Chociaż wilgotność od 80 do 100% sprawia, że wszystko jest wilgotne. Gniazdka w powerbankach w telefonie się psują, zachodzą wilgocią, wszystko co miedziane zaczyna śniedzieć i przestaje działać. Więc mam problem z ładowaniem telefonu i no, cała elektryka się psuje przy takiej wilgoci. Ja mam wszystko wilgotne w wózku, nie mogę tego wysuszyć, nie ma takiej opcji. Temperatury są maksymalnie 25 stopni i tak jak wspomniałem wcześniej, ta ogromna wilgoć sprawia, że wszystko się psuje, wszystko śmierdzi stęchlizną, zaczyna pleśnieć. Warunki są naprawdę ciężkie. Miejmy nadzieję, że szybko się zrobi jakaś pogoda, gdzie będę mógł wysuszyć, wyczyścić cały sprzęt. Niestety gniazdka wejścia USB nie będą do naprawy, nie nadają się do naprawy, więc będzie trzeba je po prostu wymienić. Mam nadzieję, że w Empika za 10 dni w takiej większej miejscowości będę mógł to zrobić bez ładowania, bez powerbanków. Nie ma szans na relacje i na filmiki, więc widzicie, nie ma lekko. Najwyżej będzie jakiś odcinek bez relacji. Pozdrawiam. Musiałem z powrotem wejść na drogę główną. Nie lubię jej, naprawdę jest wąska. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I widoczki są zacne. Także przyjemne dla oczu. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda moja droga. Więc jak widać, nie ma pasa pobocznego, jest tylko jeden taki żółty, ale praktycznie jest na 3 stopy maksymalnie. No i wózek niestety się nie mieści. Czasem muszę uciekać na lewo, na prawe. No niestety. Zobaczcie, jest fajny krajobraz. Daleko widać po horyzont. Na GoPro nie będzie tego widać. Zdjęcia też wychodzą słabe, bo jest taka słaba przejrzystość powietrza ze względu na wilgoć. No, tak to wygląda. Dobra, ruszam dalej.
są. Zasłaniają twarze. Odwracają się plecami. Wioska w Zambii, 3 domy. Przed chwilą z tym chłopczykiem grałem w warcaby. Ograł mnie, w sumie ograł, został mu 1, a mi 3 damki. Jemu 1 damka, a mi 3. No i niestety był... no nie dało się tego wygrać. Ja byłem w sklepiku kupiłem 12 jajek. 6 zjem zaraz, a 6 sobie wezmę do pojemnika gotowanych. Tak wygląda sklep. Tak wygląda sklep. Dużo nie ma. To są jajka, jakieś lizaki, klapeczki malutkie dla dzieci, napoje. No. Cześć wszystkim. Dzień kolejny, chyba 211, tak mi się wydaje. I przechodzę przez małe wioski wzdłuż ulicy głównej drogi. Jest boczna, równoległa, piaszczysta, jest taka szutrowa. I już od parunastu kilometrów, dokładnie 10 kilometrów ciągną się gospodarstwa. I są takie pojedyncze, porozstawiane wzdłuż drogi. I wszyscy krzyczą do siebie od domu do domu: idzie białas, idzie białas. I wtedy wszyscy biegną do drogi, stają, obserwują, jak się zbliżam do nich, krzyczą do następnych, żeby zobaczyli, bo idzie biały. Jestem ogromną atrakcją. Prawdopodobnie pierwszy raz w życiu widzą białego człowieka, bo nikt tutaj nie ma pieniędzy, żeby się wydostać z tej wioski, żeby podróżować. Białych w Zambii jest bardzo mało, przynajmniej nie w tych rejonach, gdzie ja jestem. W sumie to tylko chyba Victoria Falls, wodospady Victoria, a tak to nie ma. Jeżeli są, to przejeżdżają autami, przejeżdżają motorami, nie zatrzymują się na wioskach. Więc ludzie tutaj lokalni nie mają okazji zobaczyć białego człowieka. Jeszcze z jakimś dziwnym wózkiem. Wczoraj dostałem ochrzan, że kameruję, ale to było w takim małym miasteczku. A mniej więcej domy wyglądają tak. Muszę kamerkę ustawić, się wygięła. Naprawdę mają czysto. Jest wysprzątane. Nie ma luksusów, nie ma prądu, nie ma pralek, nie ma zmywarek, nie ma kuchni. Kuchnia jest tutaj, jak widzicie, pod tym daszkiem. I wszystko dzieje się na ogniu. I tak po prostu przechodzę z gospodarstwa do gospodarstwa wzdłuż drogi głównej. Bardzo dużo ludzi, dzieciaków. Hi! I obserwują, jak białas idzie. Droga jest nawet fajnie się po tym ciągnie. Czasami jest wyboista, dziurawa, ale nie ma tragedii. Słońce czasem prześwituje. No jak wyjdzie słońce, to od razu się robi parno. To wszystko zaczyna parować. Jest tak duszno. Taki typowy klimat tropikalny. I kolejne domy. Tym razem po lewej. Ja bym nawet tego domem nie nazwał. To jest po prostu cegły. Malutkie to wszystko. 30 metrów kwadratowych. Zazwyczaj po kilka osób śpi w takim domku. Na podłogach, jak widzieliście na filmiku,
na YouTube. Nie mają łóżek, mają po prostu coś pościelone na podłodze, jakieś koce. O, kawałek cienia. I tutaj kolejny dom. I zobaczcie, jakie drzwi. Nie ma okien. Dziury w drzwiach. Od dołu, od góry. Dziury brakuje po jednej cegle. Może to jest po prostu taka wentylacja zrobiona. Dzień 211. Za mną 17,5 km. Dzisiaj za dużo nie przejdę, ponieważ zobaczcie, są dwie potężne komórki burzowe. Tam jest przejaśnienie, ale w tą stronę, gdzie idę, jest rozciągnięta czarna chmura i ona jest połączona z drugą. To są dwie komórki burzowe. Ona jest tutaj połączona akurat w tym kierunku, gdzie idę. No i tam pada. Teraz też tu kropi. Więc wszystko zależy od tego, w którą stronę pójdzie ta chmura. Czy pójdzie z lewej do prawej, to wtedy będzie konkretna ulewa. Czy przejdzie nad głową, czy się rozdzieli, no nie wiadomo, ale zobaczcie. Jest niezły hardcore. Akurat doszedłem do miejsca, gdzie mogę się schować pod daszkiem. Więc tutaj mam daszek. Mogę się schować i przeczekać tą burzę tropikalną.